Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan profesor Grzegorz Iszkuło z Zakładu Biogeografii i Systematyki. Podczas wykładu omówione zostaną wybrane aspekty biologii jemioły, której wzrost liczebności obserwowany jest także w polskich lasach, oraz wpływ ocieplenia klimatu na jej przyszły zasięg geograficzny. Jemioła jest oceniana przez człowieka bardzo niejednoznacznie. Często negatywnie przez porównanie do hrabiego Drakuli, który wysysa życie z drzew. Jednak przez innych traktowana jest bardzo pozytywnie, jako Robin Hood ekosystemów. Czy jemioła jest więc wampirem, czy Robin Hoodem? Na początku pytanie, skąd wzięła się nazwa jemioła? Nazwa pochodzi od starosłowiańskiego jąć, imać, pojmać, chwytać. Z owoców, liści i łodyg przygotowywano lep na ptaki. Lep wykładano na gałęzie oraz pnie i łapano w ten sposób małe ptaki. Kiedy szukałem informacji na temat tej metody, znalazłem, że do marca 2021 roku praktyki te były dopuszczalne jako tradycyjne w takich państwach jak Niemcy, Włochy, Francja czy Hiszpania. Właśnie wtedy praktyka ta została uznana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości za nielegalną w Unii Europejskiej. Mimo to jest ona nadal tolerowana w niektórych regionach Hiszpanii czy na Cyprze. Następne pytanie to, jakie jemioły możemy spotkać w Polsce? Tak naprawdę występuje jeden gatunek, czyli jemioła pospolita, jednak mamy 3 podgatunki. Najczęściej widzimy jemiołę pospolitą typową, rosnącą na gatunkach liściastych. Drugim podgatunkiem jest jemioła pospolita rozpierzchła, która rośnie na sośnie i jest coraz większym problemem gospodarczym w naszych lasach sosnowych. Nie mniejszym problemem jednak dla jodły jest jemioła pospolita jodłowa. Wszystkie podgatunki są wyspecjalizowane w możliwościach wzrostu na konkretnych gatunkach czy grupach gatunków drzew. Oznacza to, że na przykład jemioły pospolitej jodłowej nie spotkamy na sośnie czy gatunkach liściastych. Jemioły jest coraz więcej i często obserwujemy drzewa, które są wręcz oblepione jemiołą. Ciekawe jest zatem pytanie, dlaczego jest jej tak dużo. Jemiole sprzyja krajobraz zmieniony przez człowieka. W gęstym i zwartym lesie naturalnym jemioły nigdy nie będzie zbyt wiele. Po prostu jemioła wymaga bardzo dużo światła do dobrego wzrostu i rozwoju. Luźne założenia parkowe, aleje czy pojedyncze drzewa to idealne miejsce do rozwoju tego gatunku. Jemioła, podobnie jak wiele innych gatunków, np. krukowate w miastach, przystosowała się do środowiska zmienionego przez człowieka, jest więc gatunkiem synantropijnym. Inną przyczyną zwiększania się liczebności jemioły są jednogatunkowe drzewostany. Sosna jest gatunkiem dominującym na około 60% powierzchni naszych lasów. Takie warunki sprzyjają różnym organizmom, które korzystają z tak dużych zasobów. Najczęściej są to owady i grzyby. Pewnym zaskoczeniem i nowością jest to, że tym razem jest to roślina pasożytnicza. Ważnym czynnikiem powodującym wzrost populacji jemioły jest ocieplenie klimatu. Centrum zasięgu tego gatunku jest na zachód i południe od Polski. Ocieplenie sprzyja jednak jemiole. Rezultaty naszych badań wskazują na występowanie jemioły pospolitej typowej potencjalnie w całej Polsce i możliwe rozszerzenie jej zasięgu nawet o 44% w wyniku przewidywanych zmian klimatycznych. W przypadku jemioły pospolitej rozpierzchłej zmiany klimatyczne mogą przynieść redukcję zasięgu nawet o 21%. Zmniejszenie się areału tego podgatunku może być związane z przewidywaną redukcją zasięgu gospodarza, czyli sosny pospolitej. Jednak w każdym z analizowanych scenariuszy zmian klimatycznych Polska jest w centrum zasięgu jemioły pospolitej rozpierzchłej.
Rozszerzenie zasięgu jemioły może spowodować zwiększenie zagrożenia dla drzew. Jemioła, podobnie jak hrabia Dracula, wysysa soki z drzew. Jemioła gospodaruje wodą bardzo rozrzutnie. Zużywa 3 razy więcej wody do wyprodukowania 1 grama suchej masy niż drzewo, na którym bytuje. W odróżnieniu od gospodarza nie zamyka aparatów szparkowych nawet w czasie największej suszy. W efekcie może pobierać dwutlenek węgla i przeprowadzać fotosyntezę, jednak zużywa wodę, która jest w niedoborze. Może to osłabiać i powodować obumieranie drzewa gospodarza. Drzewa z jemiołą rosną wolniej. Nasze badania wykazały, że szerokość słojów sosen porażonych przez jemiołę jest o 35% mniejsza w porównaniu do drzew nieporażonych. Dużym problemem jest zauważenie początkowych stadiów porażenia drzew przez jemiołę. Jest to kluczowe dla stosowania aktywnych metod ochrony drzew. Wykorzystanie nowoczesnych metod teledetekcyjnych może w tym pomóc. A tak wyglądają sosny porażone przez jemiołę z lotu ptaka. Często masa liści jemioły przewyższa masę igieł sosny. Widok drzew z jemiołą w lesie sosnowym to dobry moment do zadania pytania: dlaczego jemioła jest czasami uważana za Robin Hooda? Robin Hood zabierał bogatym i dawał biednym. Kto jest bogaty, a kto jest biedny w lesie? Bogate są drzewa, które mają dostęp do światła, wody i soli mineralnych. Biedne są rośliny runa, które dostają resztki tego, czego nie wykorzystują drzewa. W wyniku porażenia drzew przez jemiołę następuje osłabienie drzew, przerzedzanie koron i w konsekwencji zwiększa się dostępność światła na dnie lasu. To polepsza warunki wzrostu dla roślin runa i przyspiesza proces rozkładu materii organicznej. Dodatkowo tempo obiegu materii w ekosystemie zwiększają zainteresowane owocami jemioły ptaki, których ekstrementy wyraźnie polepszają żyzność siedliska, a jednocześnie wzrasta bioróżnorodność przez rozprzestrzenianie nasion wielu roślin. Liście jemioły są bardzo bogate w makro i mikroelementy. Po opadnięciu i rozkładzie oddają roślinom runa pierwiastki zagarnięte przez drzewa. To właśnie dzięki temu jemioła jest określana jako Robin Hood lasów. W efekcie może powstać las o większej różnorodności gatunkowej i wiekowej, lepiej dostosowany do zmieniających się warunków klimatycznych. Obecność jemioły stwarza więc szansę na naturalną przebudowę drzewostanów. Wracamy więc do pytania, czy jemioła to Robin Hood czy Dracula? Określenia wywodzące się z legend są obrazowe i wykorzystywane nawet w nauce, ale najczęściej są uproszczeniami, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Tylko z punktu widzenia człowieka możemy mówić o dobrym czy złym wpływie jemioły. Jemioła jest naturalnym elementem ekosystemu i to człowiek musi podjąć decyzję, czy pozwolić jemiole przeobrażać lasy, czy w przypadku drzewostanów gospodarczych podjąć z nią walkę. Decyzja jest trudna i żeby podjąć najlepszą, potrzebne są dogłębne badania tego problemu. Bardzo dziękuję za uwagę.